Halo, halo. Halo, halo. No halo. Co się dzieje? No właśnie, nie wiem, co my czekamy. Konsternacja. Anna jesteś? To Anna coś. O, to Anna coś. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkim na kanale Zielone Koty. Tak. Ania sobie gdzieś uciekła i zostawiła mnie. Dobrze, dzisiaj mamy wyjątkowy live. Nie, ja już jestem, tylko powiedzcie, czy mnie słychać. Tak, Tak. teraz cię Czy mnie słychać. słychać? Słychać. No, sorry, mów. zawał. Dzięki, Krystynko, mów. że zaczęłaś, bo ja nic nie słyszałam z kolei, nie? Mi się A. zawiesił ekran i ten. O, czyli miałaś to, co ja w zeszłym tygodniu? Tak. Wiesz, nie? Tylko nie mówiłam, bo śmiałam się dzisiaj do Krystynki, że w zeszłym tygodniu live się zaczynał od słów Krystynki. Ja nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje. A bo wiecie, mi się komputer zawiesił cały i ja nie wiedziałam, że mnie słychać i sama do siebie. Dobra, Anna, mów. No, słuchajcie, dzień dobry, witamy serdecznie, przepraszamy za te niedogodności. Widzicie, jak wesoło się dzisiaj zaczyna. Witamy Was w dużym składzie 4-osobowym, to się rzadko zdarza, więc my z Krysią się dzisiaj postaramy tak delikatnie, żeby tutaj dziewczyny mogły się wykazać. Na ekranie już chyba Krysia powiedziała, ale powtórzę, po lewej stronie jest Emilia, po Witajcie. prawej stronie jest Derry i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj live jest taki bardziej dla zabawy i wiecie, i przyjemności niż jakieś bardzo mocne skupianie się na technikach. Trochę skupimy się na tym, że z jednej mapki na kartkę można wyczarować różne style, różne jakieś interpretacje tej mapki. To się Także okaże. myślę, że tutaj to się okaże, ale już słuchajcie, już patrząc na ekran w tej chwili widzicie, nie, że różnica jest w podejściu dziewczyn, więc myślę, że będzie super. Z ważnych informacji oczywiście będzie nasz kod rabatowy jak zawsze. Tym razem, słuchajcie, on jest taki niemały. Znowu powtarzamy akcję wyprzedażową, więc rabat będzie nie 8, tylko 50%. O, wow. I to 50% Zostawcie się coś łączy. dla nas. I ono się łączy, słuchajcie, z tym rabatem z programu lojalnościowego, to 50%. No i ten rabat jest na kategorię ostatnie sztuki, tak jak poprzednim razem. To jest taka kategoria, do której wrzucamy rzeczy, których mamy już niedużo, których już nie będziemy uzupełniać. Tam są dosłownie po 1-2 sztuki. Bardzo duży przekrój różnych produktów. Prawie 300 z tego, co patrzyłam dzisiaj, tam jest produktów, także warto tam sobie popatrzeć, tylko musicie mieć świadomość tego, że tych rzeczy jest mało i może się zdarzyć, że jak będziecie długo dodawać do koszyka, to jak przejdziecie do zamówienia, to już na przykład ktoś coś kupi, więc nie warto się za długo zastanawiać. No. Więc taki to jest rabat, a poza tym oczywiście będziemy mieć 2 kody, kupony do sklepu na zakupy, każde o wartości 100 zł, które rozdamy pod koniec transmisji, także warto po pierwsze dać się tutaj pozytywnie nam pokazać, tylko pozytywnie, negatywnych nie przyjmuję dzisiaj, a po drugie zostać do końca, bo to też jest bardzo ważne, jak wyczytamy, że to dla Was ma być ten kod, to macie 3 minuty. No więc słuchajcie, co najważniejsze, pewnie chcielibyście zobaczyć, jak ta mapka wygląda. Ja bym Was też zachęcała do tworzenia według tej mapki. Możecie sobie tutaj ją zapamiętać, ja też wrzucę do naszej grupy zielonekoty.pl i przyjaciele na Facebooku, więc mapka, słuchajcie, wygląda tak. Mapka wygląda tak, ja ją tutaj przygotowałam pod kątem kartki takiej A6 czy A5, aczkolwiek można by było pewnie z niej zrobić DL albo kwadrat, jak kto lubi. No i na tej podstawie dziewczyny mają przygotować swoje karteczki. One oczywiście widziały wcześniej tą mapkę, ale nie, że dużo wcześniej, ze 2 dni wcześniej. Więc no.
coś tam sobie już wymyśliły, nie? Ja tą mapkę co jakiś czas będę Wam przypominać, ale żeby nam nie zajmowała dużo miejsca na ekranie, to oczywiście będę ją też ściągać co jakiś czas. No dobra, to będę tutaj podpytywać. Zacznijmy może od Emilii. Jaki jest Twój plan? No ja sobie już przygotowałam co nieco. Nie tak jak zwykle, zupełnie bez planów. Dzisiaj mam te papiery od Mintej Photographer i tutaj przygotowałam już sobie pierwszą warstwę. Ona jest z tego małego bloczka. Drugą warstwę to jest z dużego zestawu papierów i jeszcze jeden kawałek, który chciałabym umieścić pod tym paseczkiem. Ja plan mam taki, żeby trzymać się mapki. Generalnie w układu i tak dalej. Mam tutaj kilka elementów. Tam na mapce są kółeczka, więc jedno mam, a resztę kółeczek myślę, że zamienię na kwiatki. I jeszcze na tym, co na tej mapce jest, ja jeszcze dodam jeden element na górę. Ale generalnie jakby układ będzie bardzo podobny. Mi akurat super pasowało, żeby robić taki format kartki, bo mam tutaj puste pudełko, więc stwierdziłam, że nie będę musiała już pudełka dorabiać. Więc to jest taka 12×17 rozmiar. I moja pierwsza warstwa zwykle jest pół centymetra mniejsza, a ta druga o centymetr mniejsza od tej pierwszej. To tak z takich rzeczy. O. No i będę się z tym teraz tutaj bawiła. To najpierw takie najważniejsze, czyli przyklejenie 2 karteczek, a później zobaczymy. Dobra, to ja mam jedną uwagę. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę tą mapkę, bo tutaj możecie zobaczyć, że właśnie są takie 3 kółeczka jakby na górze, na środku. No więc jak właśnie Emilia wspomniała, że zamieni może jakieś kółko na kwiatki, to też jest jak najbardziej okej. Tak, próbuję to podpowiadać, wiecie, dla osób, które na przykład nigdy nie pracowały z mapką, że to też nie jest tak, że jak tutaj jest kółko, to musi być koniecznie kółko, nie? Znaczy, przynajmniej moja interpretacja jest taka, że no to jest taki jakby drogowskaz trochę, ale no nie, że wiecie, że jak zrobicie coś inaczej, to was ktoś zabije. Zresztą kto miałby was zabić, nie? Każdy tworzy tak, jak lubi. Dobra. Zmarślina dzisiejsza na drogach. Wiesz, mogłaby nas zabić dzisiaj. Tak, zmarzlinka. Tak, taka zmarzlinka. Nie jeżeli ktoś zna czeski, to niech mnie poprawi, ale wydaje mi się, że po czesku lody, w sensie takie wiecie, lody do jedzenia, to są zmarzlinki. Jakoś tak mi to utknęło w głowie. Muszę wyświetlić, słuchajcie, bo szefowa tutaj pisze komentarz. Fajne takie mapkowe wyzwanie. Będzie widać, jak według jednej mapki można robić różne rzeczy. No i w ogóle przypomnieć sobie, co to jest mapka, bo to chyba zapomniana pomoc. Też mam takie wrażenie, że dawno, ale może to jest moje wrażenie, bo ja mało kartek robię, nie? Ale wydaje mi się, że mapka to jest fajna rzecz. No dobra, to teraz Aga, Deri, opowiedz nam, jaki jest Twój plan? Mój plan jest taki, że będę wykorzystywała właśnie głównie te kredeczki Tima Holca w postaci tutaj akwarelek, które sobie z nich zrobiłam. I tak samo będę dość podobnie do tej mapki wykonywać pracę, przy czym też kółka zamienię, no powiedzmy jedno kółko zostanie, ale jakby zostaje układ 3 obiektów, a 2 zmienię na coś innego. Jakby zaczęłam, i też tak inaczej ja podeszłam do tematu tej mapkowej takiej jakby ramki, bo tu Emilia ma warstwy, co oczywiście sugerowało. Ja stwierdziłam, że dla mnie to wygląda jak ramka, więc jest przygotowana ramka. Potem Wam pokażę jeszcze taką wersję jakby moją testową, gdzie zrobiłam to po prostu w papierze, taką ramkę, ale jej po prostu nie widać, więc pokażę Wam, ewentualnie jak będzie czas, to pokażę Wam, jak taką zrobić, ale tu robię taką konkretną czarną z linią. No i pracuję teraz na tym, co na tej mapce tam jest. Zrobiłam jeszcze, bo tam jest taka listewka, ale ona nie jest powiedziana, czy ona jest, czy ma być wzorem, czy nie ma być wzorem, więc ja zrobiłam sobie tutaj wzór z nie z szablonu, tylko jak on się nazywają? Folderu.
folderu do wytłaczania tej macholca z tymi takimi kwiatkami. Nie wiem, czy one są w tej chwili w Zielonych Kotach, ale po prawdzie jakiekolwiek. Chodzi po prostu o fakt użycia takiego folderu, żeby coś tu zmienić, dodać jakiejś struktury do tej kartki. A ponieważ była koronka również, i ja tam nie jestem fanką takich koronek prawdziwych, w sensie, wiecie, robionych, to ja wykorzystałam sobie też Timacholca, koronkę wykrojnik. Bardzo fajna, polecam. W zielonych też macie najróżniejsze wykrojniki koronek, więc można sobie dopasować, co się chce. I ja będę to teraz łączyć za pomocą kleju. Pięknie. Ja chciałam powiedzieć a propos właśnie, że nie było pokazane, czy tam ma być wzór, czy nie ma być wzoru. No, znowu, to jest kolejna rzecz do indywidualnej interpretacji. Tutaj jeszcze tylko podpowiem, no Aga tak powiedziała, że tam była koronka. No tam jest takie, że coś na tym pasku pionowym. Coś tam że jest. Tak. Coś tam jest, ale taki, no to powiedzmy taka falbanka trochę. Może to być koronka, ale może być właśnie jakiś ozdobny brzeg, albo tak jak u Emilii urwany papier, nie? Więc dobrze jest właśnie, o to mi tutaj też trochę chodziło, żebyście mogli zobaczyć różne podejście, że właśnie z takiej mapki każdy coś tam sobie wyczyta po swojemu, nie? Trochę to działa na wyobraźnię. W ogóle Emilia. super. Tak. Sorry, Przepraszam. bo Emilia Tyda Tak, pisze widzę. komentarz, chciałam przeczytać. Jak ja zaczynałam swoją przygodę ze scrapem całkiem niedawno, jak było, to mąki, zakładam, że mapki mnie przerażały i nie umiałam z nich korzystać. Teraz raczej bym podjęła takie wyzwanie. No. A ja Myślę, właśnie że chciałam. Zaczęłam dopiero się od mapek. wtrąciłam. To jest moja druga mapka. Nic nie szkodzi. To ja tak wskoczyłam. Druga mapka w życiu. O, Pierwszą robiłam proszę. wczoraj. Emilia, a jak u ciebie? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że moim zdaniem, ale to z mojego doświadczenia, jak ja zaczynałam, to kompletnie nie wiedziałam, jak sobie poradzić z kompozycją i ja bardzo lubiłam robić z mapek, ale traktowałam je jako taki przykład już umieszczenia elementów na kartce i że dobrze to wygląda. I jak się będę tego schematu trzymać, tak sobie myślałam, to też powinno mi w miarę to fajnie wyjść. Więc szukałam sobie jakichś mapek, które mi się podobały, zapisywałam i właśnie w ten sposób z nich korzystałam, że tworzyłam później tak warstwy i układ na kartkach, jak na mapkach było. Mi bardzo to pomogło. Teraz nie Tak, wiem, no zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Powiem szczerze, że dawno tego nie robiłam, ale uważam, że jest to pewne ułatwienie, bo już nie trzeba się martwić o to, gdzie ma się co znaleźć, ewentualnie jakie elementy wybrać. No, dokładnie. Tutaj Jowita napisała, mi one pasowały raczej do prostych kartek, zakładam, że chodzi o mapki. I tak i nie, bo słuchajcie, należy pamiętać o tym, tak jak mówiłam na początku, że to jest tylko jakiś taki schemat, jakiś układ, a to, co wy tak naprawdę tam dacie, tak jak tutaj na tej naszej mapce jest kółko, ono może być kwiatkiem, ono może być 15 warstwami nałożonych na siebie wykrojniczków, wiecie, no przesadzam oczywiście, ale generalnie nie należy się ograniczać tym, że mapka jest dosyć prosta, no bo to jest taki tylko schemat, jakbyście patrzyli, nie wiem, na jakiś rzut architektoniczny, powiedzmy, nie? Że tutaj ma stać stół, a tutaj ma stać sofa i tak dalej w mieszkaniu, a koniec końców wiadomo, że każdy je sobie urządza po swojemu, nie? A mogę coś tylko powiedzieć? Tak, możesz. Dziewczyny, to nie jest jakiś wyścig. Dopiero 15 minut minęło, a wy kartki macie zaraz zrobione. O nie, moja droga. Poczekaj, jak zaczniemy dodawać elementy, to nie będziemy mogły skończyć. Zwłaszcza, że ja mam te wykrojniczki warstwowe i jeszcze muszę je pokolorować, więc spokojnie. U mnie to No, a tutaj bardzo cenny od Mireli komentarz, że mapka to super inspiracja, żeby się wyrwać ze swojego schematu robienia kartki. I to jest, myślę, też mega ważne. Tak. Mi się nieraz wydaje, że ja utknęłam gdzieś tam i że w kółko robię to samo, więc to na pewno jest fajne, żeby spróbować, tym bardziej jak się jest przyzwyczajonym do robienia kompozycji w określony sposób, nie? I nagle
jakby jest to troszeczkę, pokazuje ci, że no troszkę inną drogą trzeba iść. No to może być wyzwanie. Oj tak. Widzę, że Matylda się spóźniła, więc specjalnie dla ciebie wyświetlam, znaczy będę wyświetlać co jakiś czas tą mapkę, żebyście mogli sobie przypomnieć, jak wygląda mapka, do której dziewczyny tworzą. No więc jest teraz na ekranie, tak to wygląda. Ja jeszcze sobie O, wytnę. Tu jest jeden jakieś elemencik. rozwiązanie, no bo Mirela pisze, że tak szybko robicie, że zrobicie po 2 kartki. Na 2 nie przygotowałam. Ale ty już masz zrobioną z wczoraj. No prawda. Może ją troszkę upiększyć. Tak. Ja sobie Danuta przejdę pisze, na za chwilę coś trzeba wyciąć. będzie. Danuta pisze, za chwilę trzeba będzie kolejną mapkę na CITO robić dla dziewczyn. Danuta, nie wiesz, bo mi czasami wystarczy tylko jedno słowo powiedzieć. Ale może I to nie. będzie taki prawdziwy surprise. Tak, Włącznie słuchajcie, to a propos takich właśnie zabaw, bo gdzieś tam myślałam, żeby trochę więcej wprowadzić elementu takiej zabawy do naszych live'ów. Aga, jak ty to pięknie robisz profesjonalnie. Weź pokaż jeszcze raz. Właśnie ja profesjonalizm tak. Więc znaczy to nie jest do końca profesjonalnie, bo powinno być, tak jak Krysia zawsze mówi, z linijeczką, wyznaczyć gdzieś środeczek i tak dalej. Natomiast ja to robię na takie zwane No raczej. No raczej. Ja się nawet nie biorę za takie coś i poszukałam z jakiegoś starego wykrojnika. O, Właśnie ani brawo. wykrojnika, ani żadnego dziurkacza nie mam, więc musiałam czegoś tak, no dobra, kupiłam tych kokardek, tyle. Bo ja to bym zrobiła na oko od ręki, ale bym nie wpadła na to, żeby sobie na środku tak naciąć, dlatego mówię, że super, No. super. No, dobra, wracając. Więc myślałam o elemencie zabawy, no i właśnie gdzieś tam sobie rozmawiałyśmy z dziewczynami, że może jakieś takie wyzwania na zasadzie, że wiecie, live się toczy i ja mówię, no dobra, to teraz musicie użyć zielonej farby i różowego tuszu, ale no to by trochę nam organizacyjnie, wiecie, mogło być komplikacją, bo tak... Wiecie, no zawsze lepiej się przygotować do live'a, zakładam. Listę linków i tak dalej, nie? Ale jakbyście chcieli taki live zupełnie na wariata, dajcie znać, może ktoś się odważy. Ja? Nie ma problemu. Tak? Wiesz, ja nawet jak jestem przygotowana, to czasami mam wrażenie, że nie jestem przygotowana. No. No, ja najbardziej lubię tworzyć, po prostu ja mogę się przygotować, ale potem zupełnie co innego i tak zrobię, na przykład, nie? Zdarza mi się, bo ja tworzę teraz, tu i teraz i nie lubię odtwarzać. Nie przygotowuję się, no dzisiaj się przygotowałam w tym sensie, że sobie te elementy wycięłam, ale wiedziałam, co mam wycinać, bo widziałam to na mapce. No, ale zdecydowanie wolę po prostu przyjść i coś tam sobie, wyjmuję sobie produkty, jakieś na przykład, których, nie wiem, dawno nie używałam, albo jakiś kolor mnie zainspiruje, trudno jest mi nawet powiedzieć. Zwykle jakieś wyjmę, 3, 4 i staram się wokół tego tworzyć. Ja lubię tak pracować, także Ja z kolei spokojnie jak mi będziesz rzucać, co mam wyciągać, to ja tu będę przynosić nawet teraz i dokładać. Dobrze, zastanowię się nad tym. Nie ma problemu. Która musi mieć jakąś mapkę, dlatego że proces tworzenia jest u mnie bardzo długi i ten live byłby pewnie dwukrotnie dłuższy niż normalnie. Właśnie jak używam te różne media, czy jakieś pomysły na kompozycję, także tak, to ja wolę się przygotować, żebyście wy nie musieli czekać, aż ja wymyślę. No, trochę to tak jest. Ja zawsze tak podchodzę do tego tematu. Ja wiem, że można zrobić takie live'y bardziej spontaniczne, tylko też zawsze, wiecie, staram się podchodzić z szacunkiem do was, czyli do osób oglądających, nie? Że jednak wiadomo, no każdy coś tam przychodzi w jakimś celu, żeby coś zobaczyć.
i może nie każdy będzie czerpał przyjemność z takiego oglądania chaosu, tworzenia na zasadzie, o, to teraz robimy to, nie? I wszyscy biegają po swoich pracowniach i w panice szukają czegoś, nie? Poza tym też trzeba wiedzieć, co ktoś ma, żeby potem takie wyzwania dawać, nie? Bo mogę powiedzieć, że teraz ma być wykrojnik w kształcie ołówka i się okaże, że nikt takiego nie posiada, nie? I wtedy Derry robi chałupniczo, wycina ołówek. Tak by to było. Nie przeczę. Ja sobie tu wykorzystam te cudowne, błyszczące akwarelki. To są te ze stamperii, Ju. dobrze kojarzę? Tak. Tutaj daję. O. Bardzo fajne. No, Kasia pisze, może wyzwanie dla oglądających, kto pierwszy podrzuci linka do produktu. No, to jest jakiś ten... Jest też jakiś, tak. Są małe, ale są bardzo wydajne, muszę wam powiedzieć. No, w ogóle akwarele to jest taki temat, No, nie tak łatwo jest zużyć dużo, nie? prawda. Oj, prawda, ja mam jeszcze z jakiejś tam firmy taki sam jeden kolor. Ja nie wiem, ja go kochałam 4 lata i jeszcze go nie zużyłam. Tak, no to też nie jest tak, że ja używam go codziennie i tak dalej, ale jak na takie kraftowe używanie, to no, było warte swojej ceny. Słuchajcie, widzę tutaj komentarz, ja mam pomysł, my dajemy różne pomysły, nazwy baz i przydać na przykład, czego trzeba użyć, no na przykład baza B6 bez farb albo LO z darem lasu, a wy na live wylosujecie i będzie robić. To jest bardzo fajny pomysł, aczkolwiek znowu, ja bym to zrobiła może tak i może to nawet zrobimy, że takie losowanie bym zrobiła jednak no chociaż 2 dni wcześniej, na przykład w grupie u nas na Facebooku, żeby ta osoba tworząca miała szansę się przygotować, nie? No bo jakby nie każdy Ale robi może- kartki. No właśnie. Ale może być Nie też na każde przykład skrapy. ankieta, które my wybieramy na zasadzie przedmiotów, które mamy i wy wybieracie, z których elementów my będziemy co robić. No, Wtedy jest, Jest to. bardziej takie, no, o, a Danuta jeszcze pisze, tak, to przygotować zawczasu kilkanaście różnych pomysłów, upewnić się, że zainteresowani je posiadają i potem losowanie na live. Spoko. też jest opcja. To też jest fajny pomysł. No tutaj mówię, to może być wyzwanie takie bardziej dla odważnych. Katarzyna pisze, pamiętacie te live'y wyzwaniowe, chyba to było na Sniparcie, gdzie prowadzący musieli zmagać się ze swoimi piętami achillesowymi. Kasiu, pamiętamy, niektórzy z nas nawet bardziej niż mniej, gdyż niektórzy z nas, konkretnie ja, mieli przyjemność tworzenia na takim live'ie i o ile dobrze pamiętam, stworzyłam pracę, w której było 30 tekturek. O wow! Bo to było takie, że ja będąc w Sniparcie używałam raczej baz HDF z jakąś, wiecie, 1, 2 tekturki. Bardziej HDF był moim tutaj obszarem zainteresowania, więc z jednym z wyzwań właśnie było to, że jak najwięcej tekturek. I powiem wam, że to była fajna przygoda, aczkolwiek z drugiej strony praca, która powstała na tym live'ie, nie zagrzała miejsca w mojej pracowni, bo po prostu mi się nie podobała jakoś tam bardzo, nie? No tak, bo to też jest tak, że czasami po prostu wyjdzie coś dziwnego, nie? W kolorkach, czy kiedyś widziałam takie typu rysunek losowymi markerami. I czasami te kolory były takie, szczególnie do postaci, zielona twarz, niebieskie ciało. No to też może być fajne. Matilda pisze, w Zielonych Kotach też tak było, bo pamiętam, że Ania miała zrobić coś z zielonym. Tak, ale to było, że ja sama sobie zrobiłam to wyzwanie. To było a propos tego mojego e-booka 23 pomysły na wpisy w Art Journalu, że tam jeden z pomysłów to było monochromatycznie, więc chciałam utrudnić sobie sama trochę zadanie, żeby nie było tak, że wiecie, mówię, że monochromatycznie i robię na różowo i wiadomo, że jestem cała zadowolona. Więc to było tak ten. Ale będziemy
będziemy pewnie iść. O, Iwona pisze, mnie zastanawia, jakby wyglądała kartka zrobiona przez Derry w stylu shabby chic. O, nigdy nie próbowałam w sumie. Mnie też to zastanawia. Chciałabym się, że tak powiem, przygotować do tematu. Kasia pisze, że nie widzi dzisiaj linków. Chyba akurat, Kasiu, żadnych nie wstawiamy. Jak nie wstawiam? Cały czas No wstawiam. teraz ostatnio. Tylko nie teraz. No mówię, że nie teraz. Od 19, 5 minut temu wstawiłam linka. No. A Jowita pisze, że zgadła kod rabatowy. Rozumiem, że już skorzystałaś, Jowita. Albo przynajmniej widzisz w koszyku, że działa. Aż chyba podejrzę, czy już ktoś zrobił zamówienie z kodem. Myślałam, że on jest taki trochę podchwytliwy, ten kod. No na razie nikt nie zrobił. Pytanie jest od Kasi, co Derry koloruje? Co kolorujesz, Aga? Więc tak, zaczęłam w ogóle to może Wam pokażę właśnie. Słyszałaś, co ty powiedziałaś na początku? Derry, znaczy ty do siebie, że Derry koloruje. Kolorują, zgadza się. No. Ale tak, najpierw użyłam tego, oczywiście skróciłam tą drogę, żebyście tu nie siedzieli i patrzyli, jak ja wycinam. Potem skorzystałam z tego wykrojniczka, żeby zrobić tą mniejszą koroneczkę. Teraz koloruję zegarek, no tenże z tego zestawu. Więc teraz tu pokolorowałam to, czyli to jest cały ten zestaw zegarkowy, a to jest to, co będzie na wierzchu. I zaraz będę to wszystko składać, tylko muszę podsuszyć. Czyli jestem na tym etapie. A jak tutaj słusznie dziewczyny zauważyły, Emilia już zaraz skończy i będzie robić drugą kartkę. Ja będę tutaj dodawać. Nic się nie martwcie. Byleby Drugą kartkę, za bardzo Ania, poza tutaj mapkę nie będziemy, wyjść. Wiesz, rzucać. Kwiatek 5-płatkowy z niebieskimi kropeczkami i różowym środkiem. Wiesz, i No, wtedy Emilia, bach, Kwiatki to tak, mogę ma zrobić takiego, na nie? bieżąco. Ja mówię, Emilka będzie kwiatki lepić, to i tak zajdzie dużo czasu. no tak. Ja sobie skończę i będę oglądać, co Aga robi, bo szczerze mówiąc, to nigdy nie mam czasu. A skoro już tu jestem, to sobie z chęcią popatrzę. Ale zobaczcie teraz, co się dzieje. Słuchajcie. Emilia w 30 sekundach, minutach live'a ma już prawie zrobioną kartkę. A no wiadomo, że sobie przygotowała tam elementy wcześniej, wyszukała i tak dalej, ale zastanówcie się, ile czasu Wam zawsze schodzi na wymyślaniu, gdzie jaki element dać, nie? Jaka to kompozycja i tak dalej. A właśnie tutaj jest ta podpowiedź, że jak jest mapka, no to trochę Wam już schodzi z głowy to wymyślanie i można się skupić tylko na tym tworzeniu, nie? Tak, bo możecie Ja na myślę, przykład że- 1:1 zrobić, nie, tą mapkę. Nie musicie, jeżeli się boicie, zaczynacie, to 1:1 to zawsze coś. Wiecie, że ta kompozycja jest spójna i tylko wy dobieracie kolory. To też jest trudno dla kogoś, kto zaczyna takie kartki 1:1. Wbrew pozorom, bo dobrać kolory, dobrać jakieś właśnie, no kółka to może są proste, ale no mimo wszystko, nie? No tak, Żeby ale to- właśnie wiesz, też o to mi chodziło, że kółko, wiesz, właśnie nie chciałam tam dawać kwiatków, żeby nie narzucać, tak? Że właśnie tak. kółko można zamienić na coś innego, więc no. I tak samo napisu na przykład, nie? Bo często są takie mapki, na których jest umieszczone miejsce na napis, a ja stwierdziłam, że to już zostawię Wam, no bo to też tak trochę czasami zależy. Znaczy ja wiem, że kompozycja niby jest narzucona, nie? Ale właśnie moim zdaniem takie zbyt dokładne trzymanie się mapek czasami też może być troszeczkę tłumacz. A muszę Wam się pochwalić, Chodzi o że... osobę, która nigdy nie robiła takich rzeczy, No. nie? Że ma problemy z kompozycją i tu sobie zrobi, a potem już może od tego szaleć, nie? Jak już Tak nabierze jest. takiej ogłady z tematem.
A ja muszę wam powiedzieć, na pewno się tego nie spodziewacie po mnie, że ja w ogóle lata temu, pierwszy mój design team w ogóle, w jakim byłam kiedykolwiek, to był design team zagraniczny, to był taki blog wyzwaniowy, który już bardzo dawno nie istnieje. Cardabilities się nazywał, coś takiego. Ja pamiętam Był- bardzo dobrze. I to był taki właśnie blog, mapkami. z mapkami. Chyba nie pamiętam, czy co tydzień była nowa mapka, Tak. czy co miesiąc. Nie, To ja właśnie z tego pamiętam. korzystałam. No to wiecie, to ja tam kiedyś byłam i bardzo byłam z tego dumna, wiecie. Oczywiście nie miałam z tego absolutnie żadnych profitów, ale poza dumą własną, ale była to wspaniała przygoda i bardzo fajnie, ja lubiłam to robić. Oczywiście wiecie, bo ja teraz często mówię, że nie robię kartek, ale teraz nie robię, a od kartek się w ogóle zaczynała moja przygoda ze scrapbookingiem, czy z papierami do scrapbookingu. Moja się zaczynała i się nie skończyła. I już też długo, bo przecież nawet nie wiem ile lat. Dużo. Ale wiesz, nie robisz, Emilia, tylko kartek, nie? No nie, ale najbardziej lubię robić kartki. No, Znaczy może nie, najbardziej lubię robić kwiaty. O, No. Tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o papierowe rzeczy, to chyba najbardziej lubię robić kartki, no. Kasia pisze, ja prawie od roku nie zrobiłam kartki sama od siebie, tylko na zamówienie. Skorzystam z pomysłu na mapkę. Trzymam za siebie kciuki. Wspaniale, Kasiu. Ja też trzymam za ciebie kciuki. Nie, to już mi nie pasuje. Dobra, ja sobie już skończyłam kompozycję, ale myślę, że mi tu brakuje szczególnie jakichś kropek, perełek, nie wiem czego, zaraz coś pójdę, poszukam. Chciałam tutaj powiedzieć, może ktoś byłby zainteresowany tym wykrojnikiem, bo ja dzisiaj dopiero to odkryłam. A wiem, że on jest w sklepie. No słuchajcie, fantastyczne, a propos tego wykrojnika jest to, ja użyłam ten taki notesowy wzorek, że jego można przesunąć i wyciąć bardzo długi pasek, nie? Czyli nie jesteśmy ograniczeni tym, jak to powiedzieć? Długością wykrojnika. Tak, tą długością, dokładnie, bo można sobie, ja sobie wycięłam dłuższe, nie, niż wykrojnik, bo po prostu dołożyłam go, także super to działa i właśnie na DL-ki, bo takich wykrojników na DL-ki pewnie nie ma zbyt dużo, nie, tak mi się wydaje, a tutaj spokojnie tak, można no bo to- sobie, spokojnie No. można sobie to przesunąć i super to wygląda, fajny jest, nieregularny, jestem zachwycona. Leżał u mnie, nie wiem czemu go nie używałam jakoś, ale Podobny wzór, ten jeden taki właśnie notesikowy, plus jakieś inne chyba, bo tam jest zestaw, nie pamiętam, 5 chyba wykrojników jest u Tima Holca też w jednym. tak? Tak. O, to Tylko nie tam są chyba widziałam troszeczkę tego. krótsze one, wydaje mi się. Nie wiem, czy Krysia wie, o jakie mi chodzi i czy namierzy ewentualnie. Ale generalnie myślę, że bardzo duży Już potencjał namierzam. mają. Aha. Już namierzasz? Ale Bo nie ten, pamiętam, wydaje mi się, ten czy jeszcze tam macie, alfabet widziałam. też był? Tak mi się wydaje, Okej. nie? Wysyłałam linka do tego. Tak, To tak. sprawdzałam. Pewnie- Ale wiesz, może mamy ostatnie sztuki. No może, no. Dlatego mówię, nie? Jak ktoś chce, W sensie jedną, więc... niech bierze. O, już mam też, tak, no dobrze kojarzyłam, że tam też jest alfabet i takie brzegi, ale myślę, że te brzegowe wykrojniki mają ogromny potencjał. Trzeba się trochę skupić, wiadomo, że to nie jest tak, jak się wycina prostokącik czy kółeczko, no bo trzeba sobie tam wymyślić, co chcemy tym brzegiem ozdobić, ale daje to bardzo dużo różnych możliwości. Ja wszystkie takie nieregularne brzegi i w ogóle nieregularne kształty bardzo lubię. Także fajnie. Tak. Muszę sobie zobaczyć, o czym mówisz. Jak skończymy, to zerknę. Bo chyba tego nie mam. Zapraszamy. A pewnie bym chciała, bo takich brzegów notesowych ja mam chyba kilka, ale no wiadomo, nie, produkty się kończą, potem są niedostępne, więc nagromadziłam ich też tutaj. I sama też kiedyś miałam swój taki, który pierwszy chyba co wyprzedałam, No. no ale już dawno temu.
Dobra, to Aga, teraz ty nam poopowiadaj, bo tworzysz tam, my tutaj zagadujemy, a ty szybciutko się uwijasz jak mróweczka. Tak, bo ja mam tutaj dużo kolorowania, więc znowu się uwijam i słucham, o czym rozmawiacie. No takie, wiecie, dodaję takich, jak już wcześniej chyba na lewie pokazywałam wam, jak się robi te kubeczki. Bardzo fajny wykrojnik, to jest tenże, Tomahawk'a. Bardzo polecam. Znowu zaczęłam go O, pragnąć. kubeczki. Tak, O, lubię kubeczki. piękne, mam fajny rozmiar. Też dodaję właśnie trochę blasku tymi pigmentami. Nie pigmentami, to jest pigment. To jest pigmentem, bo ma kolor, więc możecie nawet nałożyć na biały i naprawdę bardzo fajnie wygląda, tak jak tutaj, gdzie daje taki efekt, raz, że widzicie, jak to się ładnie wybłyszcza, a dwa, jak piękny taki metalowy, metaliczny, srebrny taki kolor daje. Super są te. Mhm. Fajnie nie są, ale są naprawdę fajne, wydajne i takie dobrze napigmentowane. Dużo tam tego towaru siedzi. No i teraz będę po prostu lepić te wszystkie kubeczki ze spodeczkami, bo będę przygotowała właśnie te kubeczki, będą tą częścią tych dwóch kółek innych, poza tym, że to będzie to główne kółko, które mam na kompozycji, a filiżanki będą robiły te drugie kółka, które są na mapce. Także taka jest moja interpretacja. No i koloruję dalej. Dobieram kolory, sobie możecie dobrać jakie chcecie. One mają 3 warstwy, więc żeby był taki efekt 3D, no to wiadomo od najciemniejszego do najjaśniejszego. Spodeczki zresztą tak samo. No, ja się zajmuję po prostu kolorowaniem teraz i dużej filozofii w tym nie ma. Ale inspiracja piękna jest. Tak, bardzo dziękuję. No jakoś tak mnie poniosło w stronę tej Alicji w Krainie Czarów trochę. Pięknie, pięknie. Ja tutaj przypomnę, Musisz, bo Aniu, widziałam chyba pytanie, przypomnieć właśnie. na co jest kodzik, więc kodzik jest, słuchajcie, duży. Dzisiaj jest 50% rabatu na kategorię ostatnie sztuki, czyli kategorię, do której trafiają rzeczy, które jeszcze mamy, ale mamy dosłownie właśnie 1-2 sztuki i wiemy, że ich więcej nie będzie. I tutaj przy okazji też bym chciała trochę może o tym powiedzieć, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy wy to też obserwujecie, ale ten rynek skrapowo-rękodzielniczo craftowy troszeczkę też się zmienia i jednak jest taki trochę bardziej sezonowy, że coraz mniej jest takich produktów, które są stale dostępne w ofercie. Właśnie częściej jest tak, że coś się pojawia, a potem znika. Więc no tak się zdarza i jeżeli czegoś nie uzupełniamy, to nie dlatego, że mamy złą wolę, tylko na przykład dlatego, że jest to po prostu nie do kupienia. Na już, pewno nie? macie złą wolę. Tak. Znaczy, no powiem wam, że mnie to osobiście czasem trochę boli, no bo wiecie, pojawiają się te nowości i no, zamawiamy wiadomo jakąś tam ilość taką bezpieczną i może się zdarzyć, że coś się wyprzeda i kiedyś byśmy powiedzieli, no dobra, no to za tydzień, 2, 3 będzie znowu, a to trochę już nie jest takie oczywiste, nie? Trochę to zależy od producentów. Mogę się też wypowiedzieć na ten temat? Tak. Mnie to bardzo boli i irytuje, że produkty są po prostu tylko raz wypuszczane w niedużej ilości i ten pośpiech, to wariactwo z tym związane jest po prostu nie do zniesienia. Ja lubię sobie kolekcję pooglądać, pobawić się z nią i mnie to bardzo irytuje, że za jakiś czas już nie mogę dostać, a szczególnie jak coś polubię. To w ogóle. Dla mnie to, Znaczy, mi się wiesz, to nie podoba. Ja wiem, z czego to się bierze i rozumiem tutaj jak najbardziej producentów, no bo nikt wiadomo nie chce zostać z dużą ilością towaru, a był taki moment, kiedy tych nowości pojawiało się po prostu z każdej strony bardzo, bardzo dużo i ludzie też się tak przyzwyczaili, nie? Że jak coś tam, na kolekcję z zeszłego roku, to ja już w ogóle nie patrzę, nie? Bo tylko patrzymy co nowego, no więc to tak Czyli czasami co, jest. sami to zepsuliśmy? Trochę tak, nie? Pewnie Znaczy, trochę tak.
No Ale właśnie. głównie przemysł, bo on nas jakby pędzi, no nie? Bo to byś sobie spokojnie wzięła kolekcję, która sprzed 4 lat, zrobiła sobie jakieś fajne Tak. prace, a tymczasem potem zostajesz z tą kolekcją i co? No. No i nie ma szans, żeby ona się pojawiła, a tu chodzi o to, żeby szybciej. Oczywiście, że fajnie mieć nowe rzeczy, ale też właśnie, żeby te stare były dostępne. No rozumiem, nie wiem, jakaś kolekcja, która się nie wyprzedała, albo rzeczywiście się słabo sprzedawała, no ale są takie kolekcje, nie wiem, chociażby właśnie Stamperia ma najróżniejsze, które się super sprzedają i mogłyby być przez dłuższy czas. Bo czemu nie? No mogę zrozumieć Sizixa, który nie ma dużego magazynu i dlatego on teraz wypuszcza jakąś serię tych, szczególnie Timaholca, tych wykrojników. Wypuszcza, bo oni już nie pracują razem, ale no bo nie mieli po prostu magazynu, gdzie by to wszystko trzymać, bo też nie wiadomo, co schodziło, jak schodziło i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jeszcze mogę zrozumieć. No ale papiery, które na zamówienie można dodrukować, to nie rozumiem. No, ale wiesz, to też nie jest tak, znaczy wiesz, Druk wydrukowanie troszeczkę się może różnić, nie? To jest problem. No, Kolorystyka i tak Druk się dalej. może różnić, a poza Tak. tym cena wydruku bardzo mocno zależy, w sensie bardzo ilości. mocno się zmienia od ilości, nie? Mhm. I małych Tak, ale- ilości nie opłaca się drukować. A Nie, no wydrukujesz jasne. ogromne ilości i zostajesz z ogromnymi ilościami na przykład, nie? Więc no, jest to ogromne ryzyko. No jest. Także tak. To Ale Marysia wykrojniki- napisała. Wykrojniki na szczęście mogą być doprodukowywane, bo z tym nie ma aż takiego problemu. I Nie ma, ale i niektóre firmy robią tak, nie? Że dosyć długo dorabiają i to jest na przykład fajne. Chodzi też o taką inspirację dla ludzi, wiecie, jak czegoś użyję i komuś się to spodoba, a ja później już no niestety nawet też o to, co możemy pomieścić w naszych craftroomach. Bo ja mam tyle fajnych wykrojników, których już nie można kupić, więc ja ich nie używam, bo nie chcę, żeby komuś było żal, że nie może tego kupić. No jest to obszerny temat, nie? Ale Jest no. obszerny. Ja tutaj też chciałam zauważyć, że wiecie, my zawsze na blogu staramy się podawać linki do produktów. Jeżeli coś jest niedostępne, to staramy się podać linki do produktów podobnych. Podobnych, I bardzo tutaj Was zachęcam, żeby tak, wiecie, Tak. jednak trochę nie ignorować tego, no bo właśnie czasami to może nie musi być dokładnie ten kwiatek, może być czy ten listek, Pewnie. nie? Że może być coś podobnego, bo jak będziecie właśnie czekać bardzo na jeden konkretny, to możecie się nie doczekać, nie? Albo właśnie będzie tak, że te ceny też będą coraz wyższe. Natomiast co do wykrojników, wiecie, no to też jest temat rzeka, czy wykrojników, czy stempli. No umówmy się, że fakt, że miesiąc po wydaniu producent może zobaczyć, jak na chińskich platformach te same wzory ukradzione po prostu są, no nie sprzyja. Więc no, No. dobra. no. Z tym jest Co- to jest smutne. Tak, no tutaj jeszcze Ania fajnie napisała, że bo są wypuszczane naraz 2-3 nowe kolekcje i to w niewielkim odstępie czasu. No też tak jest, no jak też rozumiem, że to jest wygodne dla producentów, tak, mieć jakieś takie cykle. Teraz się skupiamy na projektowaniu, tutaj skupiamy się na produkcji, potem skupiamy się na promowaniu, nie? I że też jest większa szansa, że ludzie jak kupują nowe kolekcje, to kupią od razu właśnie 2-3, a może jakby mieli kupować co miesiąc, to by nie kupili. Nie wiem. Nie, to jest okej, jeżeli wychodzi więcej niż jedna, ale niech one zagrzeją miejsce, nie wiem, przez pół roku, żeby można było z nich korzystać, a nie jak właśnie Stamperia, którą bardzo lubię, ale oni już też przesadzają. Że nie dość, że wychodzi kolekcja, to za chwilę jej nie ma. Chcesz użyć? Tak. Nie ma. I co Kurczę, więcej, no jak? wiem z dobrego źródła, że potem na przykład, nie wiem, czy mogę to mówić, ale powiem, nie? Że na przykład nie za bardzo pozwalają swoim projektantom promować te starsze rzeczy. No tak, no bo to już się nie sprzeda, oni nie Nie dodrukują. opłaca. Nie opłaca, no. Potem zostajesz. I cudowna kolekcja, która była, wykupiłam chyba z różnych sklepów 5, no już nie ma i nie będzie, no. Ale można do nich No. pisać, wiecie? To Tak? tak, można, bo może jakby ileś osób, tak samo jak w Zielonych Kotach,
jak was ludzie proszą, to też staracie się sprowadzić, nie? I może No. producent też by posłuchał. No, wiem, że jeżeli chodzi o Stamperię, to przywrócili, nie? Kilka kolekcji w zeszłym roku, tych starszych. I gdzieś tam pewnie ludzie, wiecie, ich o to męczyli, że się zdecydowali. Bo moja ta ulubiona, ta Voyages Fantastics, ja uwielbiam tą kolekcję. I ona była ponowna jej premiera. Znaczy, no nie całej kolekcji chyba, nie pamiętam, co oni tam mieli w tych nowościach. Mieli tą książkę journalową. Junk, coś tam. Tak, i nie wiem, czy z powrotem nie będzie znowu. Nie wiem. No Wiem, ja że pamiętam, że tak kiedyś było z kamieniczkami, nie? Z tą foremką do kamieniczek, co właśnie ona się tak wyprzedała, zanim w ogóle się rozkręciła Aha. promocja na nią, bo wszystkie projektantki ją pokazywały i jej nie było parę miesięcy i potem po świętach się jakoś pojawiła znowu, nie? Więc To ta, którą uwielbiam, niestety nie będzie, bo to jest dosyć hermetyczne, czyli Arctic Antarctic. A, Kocham tą kolekcję. Miałam sobie nawet z niej album. No jeszcze drugi jest w kolejce. No i tyle, jeżeli chodzi o kolekcję, nie? A tam dużo różnych fajnych. I tak właśnie się cieszyłam, że trafiłam na to, że mogłam chociaż te 5 kupić. Tanio nie było, ale mówię, kurde, nie przepuszczę. Wcale nie zboczenie zawodowe. wcale. Wcale. Marzenka pisze tutaj, że szczególnie Ania na live'ach nie używa artykułów, których nie ma w sklepie, albo są już niedostępne, albo nieprodukowane. Ano już nie ma w sklepie, ale są podobne i wszystkim żal. No Marzenka, to też mówię, trochę to wynika z tego, że wiecie, ja mam strasznie dużo rzeczy i też mi jest na przykład czasami szkoda, bo tak jak Emilia, nie? Że no dobra, no to tego nie użyję, bo nie ma, tego nie użyję, Tak. bo nie ma, tego nie użyję, bo nie ma. I to jest na przykład dla mnie to jest jakieś tam ograniczenie. duże. Więc też czasami się też staram wam pokazać, że czasami można użyć i ja na przykład używam czegoś, czego nie ma, ale wy też na pewno macie w domu mnóstwo rzeczy, których nie używacie, bo już nie są nowościami, bo kupiliście je rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, a może czasem warto do tego wrócić, nie? Bo wiecie, no jasne, zależy nam na tym, żeby sprzedawać rzeczy, jest to oczywiste, bo jakby ktoś nie kojarzył, to przypominam, że nasza działalność to jest sklep i sprzedaż. Tak, i ja Live'y zapraszam są- serdecznie na zakupy. Dzisiaj przyszła duża dostawa jajeczek do ozdabiania plastikowych. Proszę, zapraszam. Bombki też są, więc serdecznie Krystynka zapraszam. Zaskoczcie mnie jutro. Przed urlopem. I do sklepu wjedzie 20 bombek. No bombki cały czas, powiem ci, Aga, mają się dobrze. Tak. No bombka to tak. Na różni nie tylko jako bombka świąteczna, to prawda. Ale wiecie, przyszły duże jajka, mniejsze jajka, płaskie jajka. Jeszcze te Na te płaskie mamy nazwę w sklepie, ale wam nie powiem, bo to kurczę, nie wypada. Bo jeszcze zostanie, zobaczycie tego, jak to usłyszycie po prostu. A może Teraz skądś nas to zaciekawiłaś. Nie? Wiem, Ja się ale nie boję. powiem. Słuchajcie, No ja wam ale- jeszcze na chwilę wyświetlę tą mapkę do kartki i teraz Emilia powiedz, bo zrobiłaś banerek po innej stronie, to myślisz, że to jest ok? Myślę, że jest okej. Ja też tak myślę. szczerze Jak mówiąc. najbardziej. Banerek jest, więc myślę, że jest okej. Najważniejsze elementy są. Ja właśnie sobie jeszcze Są. środek ozdobię, ale jak już mamy mapkę, to kółeczka są 3, a nawet więcej, bo kwiatki też liczę jako kółeczka. Także minimalną ilość, która jest na mapce mam. Nie można się tutaj czepiać, nie? Jedna Nie warstwa, można. druga warstwa jest banerek, dodałam też napis. Ja sobie tak pomyślałam, że jak już mamy te 3 kółka i mamy to, co jest na mapce, to tak naprawdę na górze już możemy sobie zrobić, co nam się podoba. Więc ja tak
poszłam właśnie w tym kierunku, dodałam kwiatki, tutaj mam tą maszynę, napis, dodałam, wszystko pochlapałam. Dla mnie Jeszcze jakieś sizale super. tam masz, I powiem nie? Wam tak, że super. Po prostu jestem zachwycona, dlatego, że to nie jest kompozycja, którą ja bym zrobiła, gdybym dzisiaj robiła kartkę bez mapki. To mi pozwoliło wyjść spoza mojego rytmu, nie wiem, no mi się bardzo podoba. Bardzo się wzruszam. Także Bardzo się wzruszam. myślę, że sobie muszę sama co jakiś czas taki challenge właśnie zrobić i sobie jakąś mapkę wziąć i według tego stworzyć. Bardzo mi się podoba ta kartka. Także fajnie. No mnie się też bardzo podoba i tutaj chciałam specjalnie dla Jowity, że zobacz, no mapka może wygląda prosto, ale kartka już nie wygląda tak prosto. Ja tu jeszcze dodałam listek, nie, bo to, że mamy te podstawowe elementy, to jest taka baza, a co dodamy, no to już nasza A wyobraźnia. wiecie, co mi się podoba? Wiecie? No. U Emilii, że Emilia jakąkolwiek pracę by nie zrobiła, to jest z niej tak zadowolona, że aż się miło słucha. No No ja Emilia, właśnie- bo wiesz, ja jak zrobię, to w głowie mam taką zarąbistą, nie? A zrobię i no co to ma być? No to tak nie wyglądało w mojej głowie i no dość często nie jestem zadowolona ze swoich prac. A jak za ty 2 dni zawsze- patrzysz, to nie, to potem nie myślisz sobie, jednak ładne? Nie. Nie? O, Krystynka, ale No. może ty masz za duże, wiesz, za duże oczekiwania i za dużą Może. wizję już od początku, nie? Bo Emilia Może, chyba nie no. miała wizji. ja nie miałam Wiesz, wizji, dokładnie. zaczęła po prostu robić, nie? No. Ale- Ale zauważ, Ania Ania, na kazała. każdym live'ie Emilia tak, o jaką ładną Ja zrobiła, wiem. jak mi się podoba, że wiesz, Wiecie takie... co? To może być trzeba kwestia umieć. tego, przepraszam, że ja po prostu lubię tworzyć i to we mnie wyzwala potem takie pozytywne emocje. Tak sobie myślę, bo przecież ta kartka nie jest jakimś cudem i to nawet nie chodzi o tą kartkę, tylko ja świetnie się teraz czuję. Także może to jest kwestia tego, że Bardzo mnie to cieszy. tak, terapia taka. Tak. Ja sobie szukam papieru, żeby ozdobić jeszcze środek, także może tutaj Dobrze. coś wynajdę. Ale Ale- Italia tutaj sugeruje, że Krysia by chciała taką kartkę od Emilii. A, dobrze. No, Emilia, kiedy wpadasz do Gdańska? O, Będziemy narażać na chciałabym. koszty duże. Jak będzie ciepło. Dobrze, zapraszamy. Teraz nie Tak. zapraszam, wiesz, po prostu tragedia jakaś jest. Ja byłam na weekend między świętami a Nowym Rokiem, tak dosłownie na chwilę. No, ale fajnie było. Super. A byłaś w Gdańsku? Bo tak właśnie Nie, też nie byłam w Gdańsku, rozmawiałam byłam w potem. Bydgoszczy, jestem z Bydgoszczy. No, to niedaleko w sumie. Tak, tak. Ale że tylko to był weekend, więc nie miałam czasu za bardzo. Ale następnym razem przyjadę. Przyjadę pociągiem i będę wam siedzieć na głowie, aż będziecie miały mnie dosyć. Dobra. Trzymamy za słowo. Ale ja myślę, No właśnie, słuchajcie, Mirela, że... bo ja pamiętam w twoim zamówieniu te kubeczki. Ja pamiętam. Sobie Ja wzięłaś ten pamiętam. Krysia wykrojniczek. wszystko pamięta. Wiesz, przed Krysią się nic nie ukryje. Tak, Mm. ekstra. Tak. Jak też jest trochę Wanda roboty, pisze, to jest bardzo dobra postawa, być pozytywnie do siebie nastawionym. Też tak uważam. I słuchajcie, no pamiętajcie o tym, że to jest rękodzieło. Tutaj naprawdę, ja to powtarzam wielokrotnie, ale może też trzeba częściej, że my tu naprawdę nie mamy jakiegoś takiego poczucia, że tworzymy, wiecie, jakieś dzieła, które w galeriach powinny wisieć. Tylko to jest po prostu rękodzieło. Jest to hobby, jest to przyjemność, jest to radość, możliwość poznania innych ludzi, spotkania i w ogóle, nie? Więc tych elementów możesz przełożyć na płótno i naprawdę ta galeria by się nie powstydziła, posiadając takie prace. no, Bo to są wszystko przecież wzięte z sztuk pięknych, tak? Miks mediowe, czy właśnie jakieś papierowe kompozycje, kolaże.
No to, że wygląda po prostu tak ładnie, kolorowo no to w moim przypadku, ale to wcale nie przeszkadza, żeby z tego jakąś kompozycję zrobić tabletrami, naprawdę. Tak. Kasia pisze, no ja niezmiennie podziwiam Deri za dziubaninę kubeczków. Trzeba mieć niezłe pokłady cierpliwości, by te drobnice poskładać. Easy peasy, są gorsze. Trudne są to takie kwiatki grupowe, są piękne, takie też sztymacholca. Te malutkie? Malutkie. I one Nie rzeczywiście... rozmawiajmy o nich. I one wymagają trochę cierpliwości faktycznie. Raz, że ze składaniem, dwa, że w ogóle z kolorowaniem ich. Ale te są na tyle duże, że się łatwo to wszystko składa i jest bardzo przyjemnie. One są dość duże, jak widzicie zresztą, więc... No ale są śliczne, faktycznie są śliczne i myślę, że jednak na wiele sposobów można je, kawka czy herbatka zawsze w każdym temacie się sprawdzi. Tak, ale nie? jakiś kwiatuszek dodasz, to może być już doniczka z kwiatuszkami, to może być nawet rybka z tego sama może wyskakiwać. Naprawdę tu jest pomysłów. Rybka. No, ale to karmi pływać. No. Teraz Albo foka, może też wyskakiwać. Teraz się zajmuję kolorowaniem listków i teraz będę składała kompozycję. Elementów, ale Aha, te kwiatki, co ma Ania, tak. tak. Kwiatki Właśnie wzięła tak. Ania, filiżanki wzięła Mirela i żadna z nich nie robi. O, No. No, trzeba się przemóc, uzbroić w cierpliwość. Ale ja wam powiem też dlaczego, bo ja z tymi kwiatkami źle zaczęłam, bo ja zaczęłam od razu, że chciałam je wykorzystać w projekcie i efekt był taki, że kwiatki znienawidziłam, a projektu nie skończyłam nigdy. A myślę, że trzeba mieć takie trochę podejście, wrócić do podstaw i po prostu sobie powycinać kwiatki, pokolorować, żeby one nie miały żadnego przeznaczenia i żeby można było powiedzieć sobie, dobra, skończę to dzisiaj, albo jutro, albo za tydzień, nieważne, nie mam żadnego ciśnienia. Tak, dzisiaj ale z kolei sobie może o tym ci wyjść myślę. coś takiego, nie? Że jak sobie wybierzesz kolorki, to potem sobie z tym zrobisz już dobra. Ty Ale- słyszysz te... Tak. Ale mówię ci, no to jest rzeczywiście powiem, te są takie level hard, ale mówiłam, są super. Tyle rzeczy, w ogóle to tak cudownie z tymi filiżaneczkami też wygląda, bo one są tak fajnie zwymiarowane. No mówię wam. Aga, ja Nie mam, dlatego że ty robiłaś te kartki z tymi kwiatkami, i już nie mówię o tych malutkich, które teraz też miałaś w tej pracy wykorzystane, ale takie większe były też zestawy, to ja chyba ze 2 mam takie. Tego Krysia już może nie pamięta. I nie użyłam ani razu. I te malutkie też mam, nie? Bo jakoś mi się wydawało, Wiesz, że z trochę, Aniu, tymi się małymi gubię będzie w twojej łatwiej. pracowni. No troszeczkę się już gubię w twojej pracowni. No nie dziwię się. Nie, one są trudne do kolorowania, ale A ty, Aga, Chociaż myślę, że- powycinałaś jakim papierem te... mix mediowym. A, Gdzieś, przepraszam, było nie po kolei na tej liście, bo to już wysyłałam i robiłam ją dość późno, więc nie trudno. Ale to właśnie też dzięki teraz się za Uli, zapomniałam Matyldę, właśnie ten mix mediowy papier, żeby spróbować. Bo ja do niego podchodziłam trochę po jeża, ale właśnie do takich rzeczy jest super, bo nie jest za gruby, nie jest za cienki, dobrze wchłania wodę, fajnie się z nim pracuje. Matylda, ale pytasz o te malutkie kwiatki, czy o te większe? Bo malutkie jestem skłonna pożegnać się z nimi, chociaż jeszcze nie zdecydowałam. Nie, bo Matylda pyta, czy ja się nie chcę ich pozbyć przypadkiem. No, wiecie, już się fajne. chociaż jak odsprzedawałam wykrojnik do robaczków Zuzance naszej, to z drżącą ręką. To z drżącą ręką, tak. I miałam takie, kurde, no ani razu go nie użyłam, może bym sobie jeszcze wycięła jakiś trochę robaczków, ale potem sobie myślę, no ale nie no, powiedziałam Zuzie, że nie używany, ani razu nie użyty, no to nie będę teraz taka, nie? No. Ale cieszę się, że chociaż nie, teraz się zastanawiam, czy widziałam, że Zuza użyła. Zuza, czy używasz wykrojnika do robaczków? Powiedz mi. jak nie, to oddaj. Przepraszam.
nie ten. Masz szczęście, że Fantastyczny. masz szczęście, że masz koleżankę, która mieszka w Gdańsku i ma ten wykrojnik. To ci W ogóle pożyczy okazujemy najwyżej. I ta Tak, koleżanka, zdecydowanie. a koleżanka ta ile razy go wykorzystała, ten wykrojnik? Koleżanka wykorzystała. Czekaj, ile razy to użyłam? A dobrze, że pytasz No Daria, ze nie mnie. 3. No ja myślałam o Krystynce. Nie. A takich rzeczy to się nie pyta. Nie wypada takich rzeczy pytać o takie rzeczy. No. Że Krystynka ma też robale. I wiesz, Emilia, No. pyta się mnie tutaj na wiesz, ludzkości wszyscy, że wszyscy będą wiedzieć, że ja mam i że jeszcze nigdy nie użyłam. I ona chciała to ode mnie, wiecie, na forum mi to wygarnąć, że ja też nie używam. Ale mam. I nie Ale mam. sprzedaję. I mówię z góry, nie sprzedaję. O, dobre. Aż słuchajcie, jestem ciekawa, bo odkryłam ostatnio, że nasza aplikacja ma taką funkcję, że jak się skończy live, to że można wygenerować takie krótkie filmiki i bardzo jestem ciekawa, bo co z tego dzisiejszego live'a ona wyciągnie. Bo z ostatniego to wiecie, że wyciągnęła oczywiście historię Pomidory. pomidorku, a potem Tak. wyciągnęła jeszcze inne, ale to już nie publikowałam, bo stwierdziłam, że jednak publikowanie takiej wyrwanej z kontekstu rolki. A czy wy wiecie, jak się robi ptaka? No właśnie Ale o to wiesz, chodziło. Anka, co dziewczyny teraz robią mi w pracy? Dzisiaj Dorota, bo coś tam Monika, coś tam i ja coś tam do Moniki, a Dorota, słuchaj, jak ci coś ona to ja mam dla ciebie pomidorka, to jej wrzucisz, nie? A Doroty mąż, że wrzuciłem ci pomidorki koktajlowe dzisiaj, Dorota, a może ogóra ci wrzucę, to Kryście wrzucisz do buta, nie? Ale miała tak wielkiego, że do buta by się nie zmieścił, by wystawał. Takie są Krystynko, moje błagam cię, zablokują nas zaraz. Za Za ogórki? pomidory i ogóry? Za tego tak, że miała takiego wielkiego ogórka. Krystynko, pytanie jest do ciebie na ekranie. Raz Czy Paper użyłam, Dolls? raz, 2 małe panienki użyłam. No to I pięknie. czy się liczy, że na przykład sprezentowałam Dorocie takiego martwego ludzika i ona go użyła, to też się liczy, jakbym ja używała, to też użyłam jeszcze. I jest nawet Nie. na kartce Ani urodzinowej. No. Ja nie Świetne. wiem, słuchajcie, czy sprezentowanie komuś martwego ludzika. Ach, Genialne po prostu. Kasia pisze, ja zawiązałam 3 ptaki. Wspaniale, Kasiu. Bardzo, bardzo się cieszę. Chętnie bym zobaczyła. Podeślij gdzieś. Dzieło. No, Fajne, Jowi- fajne. Jowita pisze, z ostatnich sztuk niekoniecznie bym coś wybrała, ale nadal mnie kuszą niektóre wykrojniki i stemple ze stamperii. No, Jowita, jak tylko są dostępne, pamiętajcie, że jest ten rabacik na programie lojalnościowym. Coś tam zawsze można sobie uszczknąć troszkę, nie? A można czasami coś kupić, co nie jest w promocji, jak się bardzo chce. Tak. Jak Można. będą pytania, gdzie Krysia, to można powiedzieć, że poszła po pomidory i nie wróciła do tej pory. Kasiu, Ja czuję, jak rybuje. No, co ty jadasz, że tak gadasz? Kacha. Przepraszam Państwa. Ale Och. się zaczynam z wrażenia. a Ania pisze, ja zrobiłam 5 ptaków z kopertami jako zaproszenia. Proces jest jeszcze w trakcie realizacji, więc jak skończę, to się podzielę efektami. Wspaniale. Jestem bardzo dumna. A tak Mara pisze, a Emilia siedzi i się nudzi. No. Absolutnie już patrz, nie. Już kombinuję, co dołożyć. Ja już wyciągam sobie stare rzeczy, których nie używałam milion lat i będę je tutaj dokładać. Wiecie co, bo tak mnie ta rozmowa o tych produktach i w ogóle sobie myślę, dlaczego mają leżeć. Dobra, takie taśmy to są chyba już naprawdę, nie wiem, ile mają lat? Z 8? A to I są jakieś leżą tutaj.
Le... 49, nie, ten grafik coś tam. Ja nie wiem nawet, nie wiem co to jest. Ale leżą tu biedne, no podokładam tu i tam i absolutnie się nie nudzę w takim towarzystwie, wręcz przeciwnie, bardzo fajnie. Fajnie mogę sobie popatrzeć, co Aga robi i posłuchać Was, bo tak, no nie mam tak często okazji. Także super. No, Zapraszamy tak, jak tak. najbardziej. ja sobie właśnie- Jowita pisze, jak kupię, to pewnie za tydzień będą w promocji. Ja już od razu mówię, że za tydzień będzie live z Ewą Argalską. Nie wiem dokładnie jeszcze, co będzie Ewa robić, ale nie spodziewałabym się raczej stamperii, więc tutaj Jowita podpowiadam. A jeszcze za tydzień będzie live z Matildę, też bym się nie spodziewała chyba stamperii, więc jak Jowita masz No, o ochotę, Matildę coś to ci ja się też nie. podoba, to śmiało. Bo to też, dokładnie, tak jak Dagmara pisze, jak nie kupisz, to za tydzień znikną. No, dokładnie tak może być. No stamperyjne to wszystko możliwe, nie? No. Ważne pytanie, słuchajcie, co dziś na kolację? Ja nie wiem, bo jeszcze nie jadłam, jakby co. Ja przyznaję się, że na początku live'a jadłam obiad. Dopiero. Ja A no tak. nie jem kolacji, więc w ogóle mnie ten temat omija. No. Ja No. można powiedzieć, że też nie, bo ja tak późno zawsze jem obiad, o kolację, że Dorota, ty safanduło jedna. Ja ci tu dam przecier pomidorowy. Przecież dobrze wiesz, że nie mogę teraz jeść pomidorów. Wredoto. Zamawiam, Przecier- jutro nie przychodzę jednak. To słynną nabijać Emilia pomidory. Tyda u mnie naleśniczki. Naleśniczka bym zjadła. Danuta pisze, przed live'em jadłam obiad, o kolację, sałatkę. Słuchajcie, ja zimą sałatki po prostu tak mi nie wchodzą. Jadłam dzisiaj na drugie śniadanko, bo ja cały czas jestem na pudełkach, to jakby trochę nie ja decyduję, co jem, ale sałatka zimą to jest jakieś nieporozumienie, uważam. A warzywna, taka świąteczna? No, warzywna to warzywna to jest inna historia, wiesz. Ale to już minęło. Warzywna jest 2 razy w roku na święta. Mojego Kuby siostra robi, bo zawsze, wiecie, na święta u nas jest tak, że każdy robi coś, w czym jest dobry. Więc siostra mojego Kuby zawsze robi tą sałatkę. Takie ma zadanie. U nas wszyscy robią, każdy robi i każda jest inna. Także fajnie to jest też, bo można różne sobie smaki podjeść. Ja na przykład robię bez kukurydzy. O, przepraszam. Sorry, bo tylko Matylda napisała, że uwielbia sałatki z buraczków i pomyślałam sobie, tak na ciepło takie podgrzane, podsmażone buraczki to by było coś. No, mów Emilia. A nie, tylko tak mówiłam, że ja robię bez kukurydzy, moja siostra i bez ziemniaków. Moja mama na przykład daje paprykę czerwoną, moja siostra nie daje, także mamy takie, tym się różnią te sałatki. I ja w sumie chyba wszystkie lubię. I potem ja jecie tutaj tylko... nic związanego z tematem bym coś chciała, bo tutaj wyzywają mnie na tym forum. Dorota pisze, że odśnieżałam ci parking. Jesteś mi coś winna. Słuchaj, czy ty nie dostałaś ode mnie skarpetek w podziękowaniu? Przypomnij sobie. Tak, ja dostałam od Doroty z Żabki skarpetki za pomidora, a że mi pomogła odśnieżyć kawałek miejsca, żebym miała gdziekolwiek gdzie stanąć pod pracą, to dostała skarpetki w wiewiórki z orzeszkami. To teraz jeszcze musicie Moniczce kupić skarpetki jakieś, żeby było, wiesz, chyba że już kupiłyście. Nie, jeszcze nie. No. Słuchajcie, cały rabat, znaczy kod rabatowy został już wyświetlony, jakby co. Ja dokładam napis i skończyłam.
No ty tak, Aga, trochę mnie zaskoczyłaś. Poczekaj, tak bo ja nie skończyłam. Ja to tutaj. jeszcze dokładam rzeczy. Gdzie to właśnie No. napisy? Wciągnęłam się. Proszę się tutaj tak nie Nie wybiegać spieszyć. przed dyszem. Nie wybiegać, tym bardziej, że ja się tak, wiecie, tutaj tyle się działo i tak się skupiłam na rozmowie z wami i tak dalej, że ja tutaj nie za bardzo się skupiłam na tym, komu te nagrody, nie? Więc musicie coś tutaj działać. No jeszcze z napisami chwilę, więc już. O, Kasia pisze, my z mężem dokładnie tak samo, zimą nie o sałatkach, ale jak tylko wiosna się zacznie, to co sobotę na obiad zawsze aż do znudzenia. No, super. Kacha, nie mamy linku do skarpetek. Ale te skarpetki z wiewiórką i orzeszkami to jest też, za nimi się kryje pewna historia. Jak wszystko u was jest zawsze z historią. Tak. Tak jest. Pięknie, bardzo mi się podoba, jak różne są te kartki. Jestem zachwycona. Ja jeszcze czekam, żeby mi się klej ponownie nagrzał, bo muszę tą... Taką Klamerkę klamereczkę przyczepić. jeszcze. Super. Fajnie. Mogłam sobie powyciągać jakieś starsze rzeczy i tutaj użyć. Super, bardzo mi się to podoba. Jaka fajna okazja. Tak. Ale patrzcie, Emilia ma 3 kropeczki po prawej stronie, a Dari dała tam napisik w 3 częściach. No, Bo czegoś tu brakowało ewidentnie na tej Tak. mapce. tak, ale, Ewidentnie wiesz co, Ania czegoś brakowało na mapce, ale powiem wam, że jak ja zaprojektowałam mapkę, wiesz co, Emilia, jakbyś trochę swoją tą kartkę dała na lewo, a Aga na prawo, to ja wam wyświetlę jeszcze raz mapkę, bo tak, żeby żeby się nie chowały, to jak tak spojrzałam na nią i tak sobie pomyślałam, no, trochę tu brakuje po prawej czegoś, ale pomyślałam sobie, właśnie, ale to jest to miejsce, żeby po pierwsze wyjechać trochę kompozycją, po drugie dodać tam jakieś chlapnięcia, kropeczki, napis. Dokładnie taki był mój nie? I pomyślałam sobie, nie, zostawię właśnie tak, bo mam wrażenie, że jak jest taka mapka, na której każde miejsce jest zagospodarowane, no to wtedy już jest trudniej, nie? Bo jakby nie ma takiego pola, że coś tutaj sobie zrobię po swojemu. I nie było żadnym zamiarem twoim umieszczenie 3 kropek na tej mapce? No masz wielkie 3. Jeszcze chcesz? Wielkie. No ale mówię, Tak. w ogóle nie widać, że to ani mapka, nie? 3 kropki, 3 i kropki. 3. No ale to jest dobra, wiesz, kompozycyjnie 3, bardzo jak dobra. nieparzyste, to zawsze tak, dobrze się tak. sprawdzi, nie? Natomiast zastanawiałam się przez chwilę, że wiesz, można tam dodać, nie wiem, są takie mapki, gdzie jest kleks jakiś, albo właśnie, że jakieś pokazane, że tu chlapnięcia, albo tutaj 3 kropeczki, w sensie wiecie, kryształki, tak jak Emilia ma, czy te perełki w płynie, no ale moim zdaniem to już jest trochę za dużo, nie? Taka instrukcja dokładnie, dosłownie, co w którym miejscu ma być. Nie wiem, jak się nie zgadzacie, to mogę następnym razem zrobić bardziej taką dosłowną. Ja się Ale- zgadzam. Tak? Wolę sobie sama dodać, oczywiście. Zuza, A w ogóle, one słuchajcie- wyglądają idealnie te 3 kropki, tylko ja się śmieję, bo Anna ma fazę 3 i fazę kropki. Fazę 3. No. A co to za faza? Ja nie wiem, wiesz, ale brzmi jakbym miała jakąś chorobę psychiczną. Ale powiedz, co ty masz z tym 3, no, Ania. No ale Bo co ty mam lubisz. 3? No, że ja lubię nieparzyście, znaczy najczęściej to jest 3, ale na 3. przykład bardzo też lubię 5. I no kompozycyjnie jak coś robię, no to najczęściej używam nieparzystych, czyli to będzie 3, 5, 7, dalej to I już to nie nie liczę, jest nie? na raz, na 2, bo łani jest na 3, na 5. Tak. Nie, Ania lubi kropeczki i na 3. I ja to lubię u Łani. No to dobrze. Dobrze, że tak powiedziałaś, bo tak wiesz, brzmiało Nie, jak to ten. właśnie lubię, bo ja jak widzę gdzieś kropki, to ja kojarzę je z tobą. To chyba dobrze, nie?
No wspaniale, słuchaj. Ostatnich kilkanaście lat na to pracowałam, żeby się kojarzyć z kropeczkami. Bardzo ten. Ale wiesz, no bo tak, Nie, no tak. Tak no jest. nawet wiesz, jakieś papiery, ręczniki papierowe, jak widziałam w kropki, o, Ani by się spodobały, wiesz, no Mm? wiem, że już tak może Tak ci jest. tam przeszło z czymś, ale no, kropka to z Anią mi się kojarzy. No. A Marzenka słusznie pyta, bo też się zastanawiałam, dlaczego Krysia śpiewa, że na raz, na dwa, a klaszcze na dwa, a śpiewa, że na trzy, na pięć. Ale nie, no było to taki bardzo- rytm sobie wybijałam. Ale co wy myślałyście, że ja raz i klasnę raz, dwa i dwa razy? Nie, no bo to tak się klaszcze, nie? Że wiesz, Tak? taki rytm, no właśnie i może być na, nie wiem, czy może być na 3, na 5. Nie wiem. O, wyświetlałyśmy jednocześnie Krystynka. Bo chciałam ci to wyświetlić. No piękne, Ania Kropka Iwanowska. O, bardzo i mi się zobacz, z kim, podoba. co ci się jeszcze wszystkim kojarzy. Kropki, ciapki, plusy, róż i szałwia. Pięknie, Italia. Bardzo dziękuję, szczególnie za plusy, bo ja się zawsze śmieję, że krzyżyki stawiam. No pięknie dziewczyny, bardzo jestem z was dumna, bardzo jestem zadowolona. Mam nadzieję, słuchajcie, wszyscy na czacie dajcie znać, czy praca z mapką jest spoko, czy chcecie więcej mapek, czy jak była jedna mapka, to już wystarczy i teraz chcecie inne wyzwania. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Nie, no, Ja fajnie, te przypom- kartki wam wyszły, dziewczyny, bardzo fajne. No, jestem bardzo zadowolona, bo jak mówię, w życiu nie robiłam mapek i to były moje 2 pierwsze razy. Myślę, że jest bardzo, bardzo fajna rzecz, ułatwiająca. Wcale to nie jest takie super proste, żeby nie było, nie? Bo trzeba jednak wymyślić coś, ale tak. I wychodzi się poza własne kompozycje. To jest super. No właśnie, bo ja też chciałam powiedzieć, że u Emilii to tak, no ja widzę, że to jest taka Emiliowa praca, nawet jak Emilia mówi, że kompozycja inaczej. Ale wiesz, I a u Darii tego nie widzę. widzisz? Bo ja u Darii Nie, też u Darii to też widzę, że to jest Agi praca, ale kompozycji takiej nie widziałam nigdy u Agi. Nie, I wiesz, no ja może też trochę bardziej, no bo Agi pracę jakby od lat 10 już niemalże tak dość regularnie obserwuję, nie? Czy tam 9, nie wiem, nie policzyłam. Ale długo. No. Ale długo, nie? Więc widzę te wszystkie prace, które dla nas robi, więc jakby też kojarzę, nie? Ale no, widzę, że jest coś inaczej, nie? Kasia pisze, bardzo fajna zabawa z mapką, chcemy więcej. Super. Myślę, że za jakiś czas można powtórzyć pracę z mapką. Praca z mapką jest spoko i do tego w duecie. Ja też tak myślę, słuchajcie, bo myślę, że dla jednej osoby to by, znaczy nie chcę powiedzieć, żeby było nudne, nie? Ale myślę, że tutaj właśnie bardzo ten pomysł, żeby to jest chyba w ogóle pomysł Marty Lulek i zdradzę wam tajemnicę wielką, że my tutaj dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale miałyśmy szybką zamiankę, bo tak naprawdę to miała być inna para dzisiaj na ekranie, ale ponieważ Marcie wypadło zebranie w szkole, to zmieniłam trochę, ale myślę, że tą inną parę powtórzymy za jakiś czas. Nie będę wam zdradzać, jaka to miała być para, ale właśnie okazało się, że jest potrzeba na ostatnią chwilę, także tak starałam się wybrać i bardzo się cieszę. Emilia, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś tutaj gościnnie Proszę do nas bardzo. wpaść znowu, no bo właśnie zależało mi na tym, żeby pokazać w różnych stylach, jak to zadziała, nie? Że jakby wiedziałam od początku, że nie ma ryzyka, że stworzycie podobne prace. Oj nie. Więc tak. Ale właśnie to też tak. było fajne 2 osoby, bo nawet jeżeli jedna z nas byłaby osobno, no to byłaby w stylu właśnie swoim, a tak przynajmniej możemy zobaczyć, jak bardzo mogą być różne prace, używając tej samej mapki, więc w 2 osoby jest na pewno o wiele fajniejsze, niż by było w pojedynkę. Tak jest. Zdecydowanie, No- też tak uważam. Dobrze, słuchajcie, ja przypominam, że kod rabatowy został wyświetlony cały już w całości i że jest to 50% zniżki na dział ostatnie sztuki. Ostatnie sztuki. Także przyjrzyjcie się tam dokładnie i jak coś wam się podoba, to kupujcie szybko, nie zastanawiajcie się za długo, bo może to zniknąć. Macie jakby fory, bo na pewno się pojawi banerek jakiś z informacją o promocji, ale dopiero najwcześniej jutro, także póki co tylko osoby, które są na live'ie mogą z tej promocji skorzystać, także zapraszamy serdecznie.
No a ja oczywiście daję sobie teraz 3 minutki na to, żeby osoby, które zaraz wyczytam, zgłosiły się, że chcą nagrody nasze, czyli kupony każde o wartości 100 zł. I dzisiaj chciałabym je przyznać Katarzynie Marcinkowskiej po pierwsze, a po drugie Iwonie Kucharewicz. Katarzyna i Iwona, czekamy na wasz komentarz na czacie, komentarz typu jestem, cieszę się, hurra, marzyłam o tym i tak dalej. Jowita pisze, że widzi, że ostatnie sztuki już znikają. Karolina, że już wykorzystała rabacik. Podziwiam, słuchajcie, naprawdę zawsze podziwiam, jacy wy jesteście, jakie wy jesteście. Takie że podzielność uwagi. Ale piękny komentarz też Italia napisała, oby klimat z live'a przeszedł na mnie dzisiaj i udało mi się coś stworzyć. No mam, słuchajcie... Wysyłamy energię. Tak. Mam taką nadzieję też troszeczkę. O, jest Iwona, jest Katarzyna, super. Też troszeczkę, słuchajcie, o to mi chodziło, żebyście mieli też fan i żebyśmy my też mieli fan. W sensie, wiecie, że zabawa też jest fajna, nie? Ja zdecydowanie miałam, dziękuję. Bardzo, Ja bardzo też. mi miło zawsze do was wpadać. Zapraszamy jak najbardziej. Słuchajcie, mapka jest na ekranie. Możecie sobie zrobić jakiś, wiecie, zrzut ekranu czy cokolwiek. Ja mówię, na pewno ją do grupy zielonokoty.pl i przyjaciele wrzucę jutro, a postaram się też po prostu na wszystkie nasze social media. Może to będzie jakiś taki nowy zwyczaj, żeby co jakiś czas bo ja bardzo dawno nie robiłam takich mapek, w sensie dla kogoś, ale w sumie ja to lubię robić, takie projektowanie, więc może to będzie jakiś taki nowy No i zwyczaj, zobacz, że- Aniu, dzięki twojej mapce, jaka powstała cudna kartka. To No, twoja nawet zasługa. Nawet dwie. Nawet dwie, dokładnie. Przepraszam, że ja tak tylko o sobie okropnie. Nie, Nie, bardzo W dobrze, sensie Tak. bardzo źle to dobrze. wyszło. O, może tak. Nikt cię tak nie pochwali jak ty sama. Tak. A poza tym, wiesz, no Emilia, ty patrzysz na swoją kartkę, no to mówisz o swojej kartce, to jest oczywiste. Bardziej mi chodziło o to, że nie dzięki mnie, tylko właśnie dzięki tej A. mapce, dzięki tobie. Nie, to umówmy się, że To że w tą wspólny- stronę miało wspólny- zabrzmieć. Wspólny, że tak powiem, tutaj Wysiłek. był to wysiłek, nie? Ale No. mi się tworzyło dużo szybciej i dużo łatwiej, mając Aha, jeszcze już jest- jakby jeszcze- tą bazę. Iwona prosi, Aga, żebyś pokazała jeszcze pierwszą kartkę, w sensie, no bo miałaś już przygotowaną, nie? To jest przygotowane, czyli to jest to, co robiłam, a tu mam a tu mam tą gotową. I Oczywiście zobaczcie, to też jest coś, co bardzo bym chciała wam podkreślić. Dwie osoby tworzące dwa różne charaktery, bo są, wiadomo, każdy ma inny i każda z dziewczyn, zobaczcie, że miała inne podejście, tak? Emilia podeszła tak dosyć na luzie, na zasadzie, no przygotowała sobie elementy, ale na zasadzie dam radę i skończyła szybciutko. Oczywiście umówmy się, nie kolorowała elementów, to jakby jest i nie sklejała tych filiżaneczek, bo ja to bym robiła 3 godziny z kolei tą kartkę, co Aga ma, nie? Ja poszłam na łatwiznę. A Aga z kolei, zakładam, że też bezpieczniej się czuła, przygotowując sobie to wcześniej, nie? Tak, tak. Bo I- ja też zakładałam, że to ma być prosta karteczka, szybka, ale im bardziej chciałam tak szybko, tym bardziej mi to nie szło, więc oddałam się materii, mówię, no i to wyszło tak. Tak, także myślę, że to też jest warte zapamiętania. Ja na przykład nie, znaczy ja bym pewnie, szczególnie w przypadku tej kartki, to ja bym pewnie sobie jednak przygotowała wcześniej, albo tak pół na pół, nie? Znaczy już bym miała przygotowane jakoś tam elementy, może bym nie skleiła tej kartki, ale na przykład bym zrobiła to, co czasami mi się zdarza robić, czyli bym sobie zrobiła zdjęcie. Czyli A jak poukładałabym sobie zrobisz elementy. zdjęcie, Aniu, przepraszam, to No. potem jak tworzysz, to faktycznie wyjdzie ci tak samo, bo ja tego próbowałam i totalnie Nie, ja co nawet- innego potem. Emilia, zdradzę ci, że najczęściej potem w ogóle na to zdjęcie nie patrzę, ale czuję się bezpieczniej, że to zrobiłam. Nie? Aha, Więc
wiecie, każdemu, słuchajcie, obyśmy wszyscy byli szczęśliwi i radośni, nie? A jak kto lubi tworzyć i co mu sprawia przyjemność, to już niech każdy zostawi, tak żeby było wam dobrze i radośnie. I tym Tak. moim bardzo filozoficznym Filozoficznym. akcentem zakończę tego live'a. Słuchajcie, mega wam dziękujemy, dziewczyny, za to tworzenie. Przecudowne, jestem zachwycona tymi karteczkami. Ja też, fajnie. I wam wszystkim dziękujemy za obecność i za świetną zabawę. Już dawno się tak nie naśmiałam i tak dobrze nie bawiłam. Krystynka pewnie może potwierdzić, Tak, że tutaj potwierdzam. dużo radości. Chociaż Krystynka miała dzisiaj utrudnione zadanie, bo wiecie, wrzucała linki do 2 kartek, ale ja też właśnie uprzedzałam dziewczyny, żeby aż tak bardzo się nie skupiały na tym, że tych produktów musi być 1000, bo i tak nikt nie nadąży tego 1001 noc. oglądać. A w sumie nie o to w tym live'ie chodziło. I ja dziękuję Także też serdecznie, że mnie zaprosiłyście jeszcze raz. Bardzo mi było miło. bardzo się cieszymy. No, Chodźcie, jeszcze też przypominam- może mieć towarzystwo. tak. Otworzenie. Kochani, przypominam za tydzień live z Ewą Argalską. Oczywiście będziemy zapowiadać. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że osoby, które się zapisały na wymiankę karteczkową w naszej grupie, no to zobaczcie, możecie też karteczkę z mapeczki zrobić. Takie wam jeszcze ułatwienie zrobiłam, jakby ktoś się zastanawiał. Takim zamiast Mo- zegara takim. albo tej Możecie maszyny zrobić do- takie Ale- wyzwanie. Ale no, zastanawiam się nad tym, szczerze mówiąc też, ale chciałam zaznaczyć, że jeżeli chodzi o wymiankę w grupie, to ona nie jest, że trzeba z ptakiem. Można zrobić zupełnie inną karteczkę. Ale ja nie mówię, trzeba z że ptakiem. możecie 3 ptaki tam umieścić. Możecie, naprawdę. Tego nikt nie sprawdza, No, ile jest ptaków na Póki kartce. 3. Można, no. można jak najbardziej. Kochani, dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Pa, Dziękuję, pa. trzymajcie się. Pa. A. Bo tu nie chodzi tylko o papiery i kleje, lecz o te chwile, gdy serce w tworzeniu szaleje. Jesteś tu z nami i to jest największy nasz skarb. Zielonekoty.pl, razem tworzymy ten świat. Bo tu nie chodzi tylko o papiery i kleje, lecz o te chwile, gdy serce w tworzeniu szaleje.